Cześć, witajcie. Dzisiaj zamek w Chudowie. Ja jestem już pod zamkiem. To jest bardzo fajny przykład takiej XVI-wiecznej twierdzy szlacheckiej, które wykorzystywało tutaj walory obronne. Natomiast zamek istnieje na terenach, czy na miejscu dawnej rycerskiej siedziby drewnianej wieży na wyspie. To była po prostu tutaj wyspa otoczona fosą czy jakąś rzeką wokół mokradła i stał tutaj drewniany zamek, znaczy wieża otoczona palisadą, jakimś częstokołem o charakterze obronnym. I to były dawne włościa rodziny Chudowskich czy Chodow, tak też w źródłach występują. I dopiero ten renesansowy zamek za mną przypisuje się, przejął te włościa Jan Gierałtowski i wybudował w formie murowanej. Natomiast zanim wejdziemy do zamku, bo czeka nas dzisiaj zwiedzanie piwnic, zwiedzanie dziedzińca, a główną atrakcją będzie wyjście tam na tą wieżę. No to posłuchajcie sobie krótkiej historii tego zamku w pigułce. Chudów leży w gminie Gierałtowice w powiecie gliwickim. Zespół zamkowy w Chudowie składa się z XVI-wiecznego zamku i znajdującego się nieopodal XVIII-wiecznego spichlerza. Zamek jest przykładem XVI-wiecznej siedziby szlacheckiej o charakterystycznych dla tego typu założeń walorach obronnych. Masywne mury i lokalizacja w terenie z natury obronnej. W przypadku Chudowa mokradła. Walory defensywne dodatkowo wzmacniała fosa. Pierwszym historycznie potwierdzonym właścicielem Chudowa był Jan de Chodow, który w zapiskach pojawia się w 1434 roku. Badania archeologiczne dowodzą, że na niewielkiej wysepce w XV wieku wzniesiono drewniany budynek w konstrukcji słupowo-szkieletowej, zapewne wieżę, o boku około 9 metrów. Wieża była otoczona palisadą, a krawędzie wyspy wzmocnione częstokołem. Budowniczym wzniesionego w miejscu wcześniejszej wieży zamku murowanego był prawdopodobnie Jan Gierałtowski, o którym najwcześniejsze wzmianki pochodzą z początku XVI wieku. Pierwszą fazę budowlaną zamku chudowskiego stanowiła tylko sama wieża. Pozostałe budynki powstały później. Pierwszych z nich był tzw. budynek pański. Kolejno dobudowano tzw. budynek służebny. Wewnątrz zamku znajdował się prostokątny dziedziniec, otoczony krytymi krużgankami ze studnią na środku. Do zmian w wyglądzie zamku doszło w pierwszej połowie XIX wieku, kiedy właścicielem zamku został Aleksander von Bali. Wniósł on wiele zmian dotyczących zarówno zamku, jak i całej okolicy. Za czasów Baliego zamek chudowski został znacznie przebudowany, tracąc bezpowrotnie renesansową formę. 11 stycznia 1875 roku zamek spłonął. Na polecenie ówczesnego właściciela, hrabiego Szafgocza, zabezpieczono jedynie dach. Część murów rozebrano, tworząc modną wówczas malowniczą ruinę. Zanim wejdziemy sobie na zamek, na wieżę, to o czym mówiliśmy, że tutaj widać pozostałości tej dawnej wyspy czy jakiejś fosy. Ten zamek był po prostu tak naturalnie broniony. To jest rekonstrukcja dawnego mostu zwodzonego, zresztą oryginalny most na zamek wiódł właśnie na pierwszą kondygnację nad fosą. No ale dobra, nie traćmy czasu i chodźmy. Dzień dobry. Płaciłeś? Co płaciłeś? Nie, jeszcze nie zapłaciłam, no czekam na Ciebie. Dobra, a kartą można płacić? Świetnie, no to... Tak, mały przestój z biletami, ale tutaj właśnie widać fajnie ten dawny dziedziniec. Oczywiście tutaj dużo jest już zmienione, to nie jest taka forma renesansowa jak za tego Jana Gierałtowskiego, tylko po prostu dużo przebudowy za czasów tego Beliego. Dwa budynki były, pański i służebny, natomiast właśnie ciekawe jest to, że na ikonografii z 1860 roku widać tutaj z tej strony trzeci budynek i nie wiemy co to było. Dziedziniec wyglądał tak, był otoczony krużgankami.
płacę za bilet. Ja sobie zerknę. Schodzimy sobie na dół. O, i właśnie tu jest ten von Bailey. Antonina Augusta Cyria. Upamiętnienie rodziny. Uwaga na głowy. Tak, i tutaj właśnie ta Fundacja Zamek Chudów, która ma też jeszcze kilka innych obiektów w Polsce, prowadziła badania archeologiczne i dużo tutaj fajnych rzeczy znaleziono. To jest fajne, właśnie też o tym czytałem, że znaleziono połówkę magicznego dysku. Jest to najbardziej takie interesujące i tajemnicze znalezisko, gdyż to było po prostu na dnie studni. Użycie magii być może miało wczesnym właścicielom zamku zapewnić wodę przez okrągły rok. Więc po prostu pewnie z tego okresu XV-wiecznego, tego zamku drewnianego, rycerskiego rodziny Chudów, takie triki jeszcze stosowano, prawda? 500 lat po wprowadzeniu chrześcijaństwa, a jeszcze jakieś myślenie magiczne było. Pionowy element kamieniarki okiennej z motywem liści akantu, XVI wiek. Patrzę, czy gdzieś tutaj są jakieś rekonstrukcje tego zamku, grafiki. Aha, to jest ta wieża. No właśnie, to jest chyba najbardziej taka hipotetyczna i prawdziwa. O, cześć Lenia. Muszę latarką świecić. To jest właśnie hipotetyczna rekonstrukcja tego zamku w Chudowie w połowie XVI wieku. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Będzie. I tak jak mówiłem, widoczne dwa budynki i mur kurtynowy, który osłaniał tą jedną ścianę. I tutaj widać właśnie pozostałość tego, że on był na takiej wyspie. Jeszcze ten most zwodzony tutaj płynący na pierwszą kondygnację. Także nie będę musiał wrzucać obrazków, to jest dobre, bo zawsze jest problem z cytowaniem źródeł, ale właśnie tutaj jest ta ikonografia z 1860 roku, jak już to było pod Benim, i widać z tyłu, tam gdzie tutaj była ten mur kurtynowy z tyłu, to tutaj widać. O, no tak będzie. Dobrze. Tutaj widać z tyłu po prostu budynek tutaj. I to jest zagadka, co to był za budynek i po co. W ogóle on powstał w formie wieży w tym XVI wieku, a później dopiero zaczęto dobudowywać te budynki. Tak jak mówię, pierwszy powstał pański, czyli tam, gdzie mieszkał władca czy dziedzic tutaj na zamku. Później dobudowano dla służby coś. A ten trzeci z XIX wieku miał być tam. Tam w tym momencie jest zupełnie zrekonstruowana ściana i tam jest taka karczma, która ponoć właśnie była też w tym miejscu. Można sobie tam piwko wypić czy coś zjeść. A to jest rekonstrukcja wozu bojowego husytów. A ty byś planował do no? Dobra, chodź i bierz swoje rzeczy. Z czego, z kotką? No jakiś kotek jeszcze gdzieś będzie. Albo wiesz, on sobie chodzić po zamku, albo koło zamku. I nasze ulubione zabawki, zawsze jak jesteśmy, to się bawimy dybami. Panie Ola, kot nie siedzi tutaj i nie czeka na ciebie. On sobie gdzieś tam chodzi, nie? Tylko gdzieś na pewno zobaczymy. Mama, czekaj! Masz moją czapeczkę? Fajne w takich miejscach zawsze, bo
to jest jeszcze, to funkcjonuje jako po prostu stanowisko archeologiczne i zawsze dużo jest jakiejś kamieniarki zostawionej, czy po prostu jakichś fajnych artefaktów. No tutaj widzimy ewidentnie elementy kamieniarskie okien. I właśnie taka próba rekonstrukcji okna. Całkiem przyjemny zameczek. Jesteśmy tutaj drugi raz i jest ekstra. Jest wokół park, można sobie siąść, wypić kawkę, zrobić piknik. To było fajnie. Tak jest i to też było wiszunce. Jest studnia. No, ale prawdziwa zabawa będzie tam. Wracamy na schody i idziemy. Zresztą ta wieża została podwyższona o 6. kondygnację w XIX wieku i 2 piętra zostały złączone i powstała kaplica. I właśnie też zmieniono oryginalne wejście, bo chyba właśnie na 5. kondygnację wchodziło się przez taki podobny jak tutaj krużganek drewniany na zewnątrz z poziomu budynku obok. Wchodzimy do środka. O pozostałości kominka, pieca. Piec kuchenny, czyli jesteśmy w kuchni. No i ceramika. I kolejne piętro. I prototypowy rowerek. Tak, na zdjęciach widać po prostu etapy rekonstrukcji, jak to kiedyś wyglądało. Tu w ogóle robią jakieś imprezy. Miejsce jest lubiane przez motocyklistów. Wow, a tu jakaś rodzinka. Ale najlepsze jest to tam, to jest rekonstrukcja toalety. Często w zamkach są takie wykusze, takie jakby blankisz, nie blanki, takie no właśnie wykusze. I to w 10% przypadkach są toalety, które oczywiście miały jakiś element obronny, bo stąd można było strzelać. Ale tak naprawdę był to nic innego jak zrzut broni biologicznej. Ale trzeba. Teraz pokażę wam widok z tej blanki, znaczy z tego wykusza. Ciekawe doświadczenie. O, tak, wychodzę. To jest taka charakterystyczna rzecz. Zawsze jak jesteście na zamkach, to zwróćcie uwagę, bo no, chodziło o to, żeby nieczystości
pozbywać się poza obręb murów, ewentualnie uprzykrzać życie tym, którzy są za murami, no bo wiadomo, że rozkładające się nieczystości fekalia no, mogły doprowadzić do jakiejś epidemii. Tak? A to za murami już ich nie obchodzili. Pierwsze użycie broni biologicznej to jest m.in. ostrzeływanie z katapulty jakimiś rozkładającymi się, gnijącymi zwłokami obrońców w zamku. Taka ciekawostka historyczna. No jesteśmy, to chyba ostatnie piętro, bo wyżej się już nie da wyjść. A to co? To są kafle z pieca. Fajnie. Wizerunek lwa. Tata, za głośno mówisz. A przepraszam, bo tutaj po prostu jest inny sławny youtuberka, która nagrywa. Więc tylko pokażę ją. Hejo! Tak, na swój kanał. Kafelki. Co ciekawe, takie białe rzeczy, co widać, to jest nic innego jak jakaś gipsowa rekonstrukcja. Po prostu znaleziono połamany kafel, żeby dać jakiś taki ogląd, jak to mogło wyglądać. To po prostu dorobiono i wyrzeźbiono to. Natomiast często jak zobaczycie, czy to na przykład w Grecji, na Akropolu jest widoczne, że po prostu są stare, oryginalne bloki kamienne i jakieś luki wypełnione takim białym kolorem, jakimś białą masą. Nie jest to kamień, to jest jakaś zaprawa, jakiś cement, coś takiego. Właśnie, żeby pokazać, że to już nie jest oryginalne, ale dać też zwiedzającym obraz, jak to mogło wyglądać. Tak, tutaj podobnie. No, z połowa XV wieku, czyli jeszcze sprzed tej renesansowej rozbudowy. A tak wyglądał taki piecyk. Hejo. Mama, że tutaj... Dobra, schodzimy na dół. Jeszcze chcę sobie obejść ten zamek i wrzucić jakieś zdjęcia lotnicze. Z tego pięknego parku wokół zamku naprawdę jest super, bo pogoda dopisała. Żegnamy się z Wami. Dzisiaj taka rodzinna wycieczka, zwiedzanie, mało może hardkorowych przygód, ale też tak lubimy. No i na koniec, wiadomo, piknik. Popijamy sobie kawkę czy coś jemy, bo jak najwięcej w plenerze trzeba spędzać. Także dzięki za ten odcinek. Dzieciaczki, jak było? Fajnie. Fajnie. A co wam się podobało najbardziej? Co w zamku się Wam podobało? To po prostu... Bo mogły być koty. Mogły być koty. A były w końcu te koty? Nie. Ale były magnesy. Ale były magnesy, no tak. Bo tu już kiedyś byliśmy, nie? No dobra. I w studni kiedyś była piłka, a teraz nie było. Tak, ty pamiętasz, że tam w tej studni, co oglądaliśmy na dziedzińcu, tam była zatopiona piłka, a teraz nie ma. No dobrą masz pamięć. A to było 2 lata temu. Dobra, nie przedłużamy. Dzięki, trzymajcie się. Pa! Pa! Pa!